Witajcie w moim analogowym świecie. Dokładnie rok temu kupiliśmy naszą nonnę Fiata 500 Giardiniera z 1967 roku i dzisiaj przejedziemy się nią kawałek, pojedziemy w pełne słońce, zobaczyć jak wygląda lakier po roku czasu od procesu detailingowego, który przeprowadziłem w garażu. No tutaj z pomocą przyszła chemia od Shiny Garage, ale o tym wszystkim Wam opowiem za chwilę. Póki co zobaczymy, czy ten lakier się poddał próbie czasu, bo mamy za sobą kilkanaście przejażdżek, kilkadziesiąt kilometrów i porównamy stan przed procesem i po. To nie będzie poradnik detailera, ale zanim to sprawdzimy, zwalniamy tempo, bierzemy łyk espresso i jedziemy na przejażdżkę. Wiecie, ja nie jestem detailerem, absolutnie. Ten film nie ma być poradnikiem detailera. Nie chcę też pokazywać dokładnie efektów przed i po, bo nie o to chodzi. Chcę Wam po prostu pokazać, że z dobrą chemią, z chęcią naprawdę wykonania fajnej roboty można w zaciszu własnego garażu przywrócić blask praktycznie każdego lakieru na samochodzie, o ile jest w sensownej kondycji. No i tutaj wracamy do momentu zakupu samochodu, bo ja już wtedy we Włoszech, patrząc na tą jej oryginalną, wieloletnią, słoneczną patynę, wiedziałem, że pod tą patyną kryje się naprawdę piękny blask lakieru. I wiele osób proponowało mi, abym zostawił tą patynę w spokoju, bo ten samochód miał swój prawdziwy włoski, autentyczny klimat. Ale nie byłbym sobą, gdybym tak ją zostawił, no bo to wnętrze i lakier, to w jakim on jest teraz stanie, bardzo mnie cieszy za każdym razem, gdy na nią patrzę. Pokażę Wam teraz, jak to wszystko wyglądało, krok po kroku, ale w telegraficznym skrócie. Nadszedł ten dzień, ten chyba najbardziej wyczekiwany przeze mnie dzień. Dzień, w którym mam chwilę na to, żeby przepolerować nonnę i doprowadzić lakier do porządku. Ona naprawdę jest niezła. Trzeba tylko ten lakier, który się utlenił, odświeżyć. Także robię one stepa dzisiaj. Myślę, że efekt będzie super, bo widzę w jakim stanie ten lakier jest. On naprawdę jest tylko utleniony. Żółta gąbka,
średnia i finiszowa pasta, także jedziemy. Wczoraj samochód został porządnie umyty. Przeprowadziłem proces dekontaminacji, usunięcie wszelkiej smoły, pozostałości po sokach. Dzisiaj rano już mam za sobą glinkowanie. No i co? No i teraz najlepsza część, także teraz szlifujemy diamencik, wydobywamy to najpiękniejsze piękno. Dobrze, że tu mamy dużo miejsca po zdemontowaniu foteli, dzięki czemu to wszystko łatwiej jest wyciągnąć, bo naprawdę miejsca tutaj jest dosyć dużo. Także kanapa wyjeżdża, potem boczki, no i po kolei, krok po kroku będziemy sobie ją dopieszczać. No. I oto jesteśmy dokładnie rok później. Lakier nadal jest szklisty, śliski, czyli to, co najbardziej lubimy, bo dzięki temu nie przyczepia nam się do niego brud, lakier jest odpowiednio zabezpieczony, no i nadal trzyma świetnie głębie. Na to wszystko dzięki odpowiednim kosmetykom i procesowi, który wykonałem we własnym garażu. Także jeszcze raz wielkie dzięki Shiny Garage za to, że dostarczyliście mi kosmetyki, pozwoliliście zadbać o ten lakier, żeby wyglądał właśnie tak jak teraz. Nie był to łatwy proces, ale efekt jest bardzo satysfakcjonujący. Natomiast to, co mnie nurtuje, to bardzo chciałbym poznać, drodzy widzowie, odpowiedź na pytanie, czy wolicie jednak patynę, czy taki blask? Dajcie proszę znać w komentarzu, zostawcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym odcinku, także a posto, nonna!